Dlaczego nie chcę mieszkać w zimnym kraju, w zimnym miejscu? Dlatego, że dla mnie to jest, to jest przetrwanie, czyli ja mieszkając w różnych krajach, mając bardzo dużo doświadczeń w krajach, w których było bardzo zimno, w krajach, w których trzeba naprawdę o wiele więcej pracować, o wiele więcej poświęcić czasu, pracy fizycznej, która wcale nie jest przyjemna, tylko na to, żeby zarobić na rachunki i żeby utrzymać dom, ogrzać ten dom i jeszcze przy okazji wzrasta konsumpcjonizm, jak dla mnie właśnie w takich krajach zimnych. I oczywiście ma to swoje plusy, bo jest duży dostęp do wszystkiego. I po prostu, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie w zimnych krajach, w zimnym miejscu, no to tam dużo rzeczy się dzieje, dużo rzeczy się tworzy. Ale czy one są dobre i zdrowe dla naszego życia? Ja osobiście przeszłam naprawdę bardzo dużą traumę, taką z dzieciństwa, można by powiedzieć, ale też traumę takiego życia w takim pędzie, bycia w różnych środowiskach. Pracowałam w różnych, przeróżnych miejscach w Polsce, ale też i za granicą, właśnie w systemowych miejscach, takich w różnych takich miejscach, gdzie przelewało się multum ludzi i wiem, bardzo trudne jest, jak bardzo trudno jest dla naszego ciała ciężka praca, taka, w której my odciągamy tak naprawdę uwagę od siebie, a musimy włożyć bardzo dużo energii na zewnątrz, w czyjś biznes, w czyjeś oczekiwania, tylko po to, żeby zarobić na swoje własne utrzymanie. I teraz doświadczając bardzo dużego bólu, bardzo dużego takiego też właśnie ciała, zmęczenia ciała, takiego wręcz bardzo dużo mocno obciążonego środowiskiem innych ludzi, bardzo często straumatyzowanych, trudnych, z którymi trudno się było nieraz dogadać, jak to bardzo wpłynęło na mnie i odbija się teraz tak naprawdę czkawką, czyli odbija się tak naprawdę na moim zdrowiu psychicznym i odbiło się i ja dopiero teraz jakby to w sobie regeneruję na nowo. I teraz tak, właśnie już wiele tutaj wspomniałam na temat mieszkania w ciepłym kraju, w ciepłym miejscu. Pierwsza rzecz to to, że ja nie muszę marszczyć się od tego zimna, zaciskać ciała, spinać się, bo po prostu jest przyjemnie, jest ciepło. Kolejna rzecz to jest dostęp do świeżych owoców i warzyw. Wybrałam sobie miejsce, w którym chcę żyć zdrowo. A dla mnie zdrowo to nie, że ja jestem weganką tak zwaną i ja sobie pójdę do wegańskiej restauracji, najem się jakichś przetworzonych rzeczy z mąki, czy tam z soi czy tam pójdę do jakiegoś sklepu, kupię sobie gotowe wege jedzenie, bo to dla mnie nie jest żadna zmiana, tylko to, że ja sobie poczuję zapach kiełbaski, kupując mięsa, kupując jakieś tam wegańskie, załóżmy kabanosy na przykład. Tylko jest żywe jedzenie, z którego mogę stworzyć sobie przepyszne posiłki, które są wartościowe, które są odżywcze, które są świeże, gdzie pachnie, gdzie są świeże pomidory, ogórki, które są tak niezwykle pyszne, gdzie można stworzyć niesamowicie pyszne, zdrowe ciasta wegańskie, bez pieczenia, gdzie nie nawali się tam jakiejś mąki, nie wiadomo czego, jajek i tego wszystkiego, tylko po prostu są naturalne produkty. To jest tak pyszne, wiecie, to już jak się w tym jest, to się tak to tworzy, to jest tak niezwykle też twórcze, kreujące. No i kiedy zdecydowałam się na takie życie właśnie, no to właśnie tutaj, gdzie jestem, jest dostęp właśnie do przepysznych warzyw i owoców. Nie są to owoce i warzywa drogie. Jest
bardzo dużo tego wszystkiego i praktycznie przez większość czasu w roku mam do nich dostęp. Więc to jest druga rzecz, jedzenie. Dla mnie jedzenie jest bardzo istotne, nie dlatego, że ja nie jem mięsa, glutenu i tak dalej, bo po prostu jest jakiś lifestyle na weganizm. Nie, po prostu ja czuję, jak mnie to obciąża, jak w stresie, jeszcze żyjąc w miejscach takich, gdzie jest duży konsumpcjonizm, gdzie trzeba dużo pracować, jak my nie mamy czasu na normalny posiłek, jak my nie mamy czasu na to, żeby po prostu zrobić coś lekkiego, smacznego, bo my musimy nawet więcej zjeść, musimy bardziej dogrzać to swoje ciało. My potrzebujemy o wiele więcej, żeby po prostu, bo też wkładamy więcej wysiłku w tą pracę, wkładamy więcej wysiłku w to, co robimy na zewnątrz. Więc dla mnie powrót do też ciepłego miejsca i tak życie, przecież w ciepłym miejscu ludzie też tak nie żyją, no ale ja wybrałam sobie taką drogę, że chciałam, aby być w ciepłym miejscu i jeść tak, żeby nie spędzać czasu nie wiadomo jak długo, też przygotowując te posiłki, żeby też, żeby mieć więcej przyjemności ze spaceru, z leżenia, z odpoczywania, z jakichś fajnych, kreatywnych ćwiczeń dla ciała, czy z bycia z ludźmi po prostu. To jest też taka moja droga. No i jedzenie było częścią właśnie tego, czyli jak najmniej, ale ma być smacznie, lekko, zdrowo. I to był właśnie mój kierunek. Więc słońce, które jest również pokarmem dla naszego ciała. Ja nie leżę plackiem na tym słońcu, ale kiedy ja wychodzę na zewnątrz i czuję to słońce, ono mnie dokarmia. Fantastycznie, kiedy jest czyste źródło wody, tutaj jest, gdzie mogę sobie po prostu pić, gdzie mogę sobie tą wodę pić ze źródełka i ono jest po prostu, nie ma chloru, nie ma tam jakichś sztucznych, nie wiem, różnych oczyszczaczy, które po prostu uzdatniają tą wodę do picia. Kolejną rzeczą, co jest? No na pewno kontakt z ludźmi. Przede wszystkim mam tutaj dostęp do tego, że my spędzamy czas na świeżym powietrzu, ale też jesteśmy blisko siebie, możemy mieć interakcje, możemy być blisko. I też w zimnych krajach bardzo często się ludzie izolują od siebie. Nie ma tych spotkań, takich integracji. A tu na tym świeżym powietrzu, gdzie jest życie, gdzie są ptaki, gdzie jest właśnie się fajnie dzieje, to chce się być z tymi ludźmi i jesteś z tymi ludźmi. Wymieniasz poglądy, rozmawiasz, dzielisz się swoimi problemami, jesteś z nimi. To jest dla mnie tworzenie własnego plemienia, czyli tworzenie własnej rodziny takiej, która podobnie myśli, która podobnie tworzy, która podobnie idzie przez życie. I to jest bardzo, bardzo istotne. Więc to są bardzo ważne czynniki dla mnie. Właśnie jedzenie, zadbanie o ciało, bycie na świeżym powietrzu, bycie z ludźmi i tworzenie wspólnoty jakiejś takiej, właśnie współtworzenie czegoś. I to jest też takie, ja teraz jestem jakby gościem tutaj tego wszystkiego, ale jednocześnie już buduje się ta społeczność tak czy inaczej, ale też w przyszłości właśnie tutaj może Hiszpania, może Włochy, może właśnie Portugalia. Zamierzam stworzyć też coś takiego. Oczywiście fajnie, jeśli obok mnie byłaby dokładnie też taka osoba, która też tego chce, też tak chce żyć, bo dla mnie też jest bardzo ważne to, z kim żyję na co dzień, że nie jest to wymuszone, że nie jest to jakieś narzucone, tylko po prostu w zgodzie z ciałem, że ktoś ma też taką potrzebę życia lżej, czyli bycia właśnie w naturze, coś tworzenia pracy, gdzie masz dla siebie czas, gdzie nie tworzysz dla kogoś czegoś, tylko tworzysz to dla siebie, tworzysz to z miłości do siebie, z myślą o sobie, o swoich dzieciach przyszłych na przykład, albo o swoim partnerze, który też tak będzie może żył. To jest bardzo ważne, żeby określić swoje właśnie warunki. Więc też ten ciepły kraj, on nie napina i masz więcej czasu na odpoczynek, masz więcej czasu na swoje własne życie właśnie. Oczywiście chętnie dogram ten temat jeszcze głębiej, jeszcze bardziej. Jeśli Was to interesuje, zostawcie komentarze, co Wy o tym myślicie, jak to czujecie. Bardzo proszę o szacunek, bardzo proszę o otwartość, bardzo proszę o taką szczerość, ale jednocześnie o zachowanie takiej
takiej właśnie szacunku dla drogi drugiego człowieka. A mój film właśnie po to tworzę, aby był dla Was inspiracją i szanuję też życie innych ludzi, bo ja też tak żyłam w systemie, w ciężkim trudzie, w bólu, w zagubieniu i wiem, jak to jest. Wiem, jak to jest bardzo trudno. Czasem nie umieć z tego wyjść. Żyłam w takich, jakby to, jak to się mówi, z wielu pieców jadłam chleb i wiem, jak to jest. Ale kiedy przejdzie się już tą drogę, to jest naprawdę mega, mega pięknie i czujesz w ogóle w środku zupełnie inną jakość życia i siebie. Pozdrawiam Was cieplutko. Mnie dzisiaj niedziela. Jest dość ciepło, chociaż troszkę chłodzi. Taki lekki wiaterek. Może dlatego, że tu jest taka przestrzeń górska. No ale nic. Pozdrawiam Was ciepło. Hej!